Czy tylko ja mam takie wrażenie, że chrześcijanie są nieco lepiej usytuowani w społeczności? Mówię tak ekonomicznie. Czy to tylko jest takie złudne? Złudne. Po co podnosimy skałę? Odnośnie alkoholizmu tutaj w Gwinei. Co by ojciec powiedział? Wczoraj chyba jakiś taki gość przyszedł na plebanię. Słuchajcie, zbieramy się na wieś. Będzie jakaś specjalna w ogóle ceremonia, będzie jakieś specjalne spotkanie na wsi tutaj z ojcem Markiem. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało na wsi. Przyznam szczerze, że jestem podekscytowany całą sytuacją. Jedzie bardzo dużo dzieci i bardzo dużo wiernych na całą noc, moi drodzy. Bardzo ciekawym motywem jest to, że ludzie tutaj, ludzie świeccy, czyli ludzie, którzy są wiernymi, nie są świętymi, noszą ubrania z podobizną Krzyża Świętych po to, żeby łatwiej było rozpoznać ich przynależność do grupy wiernych, wyznających chrześcijaństwo. Tutaj ojciec Marek ogarnia. Ogarnięcie całego tego. Ogarnięcie całego tego wypadu to nie jest takie proste. Widzieliście jaka jaszczurka z pomarańczową głową? Po znajomości. Po znajomości dostałem trochę święconej wody na podróż. Jak ojciec Marek tutaj mówi, mamy właśnie możliwość podążać marszem pokuśnym, który w Gwinei jest dość powszechny. Ojcze Marku, przychodzi mi teraz do głowy takie pytanie. Czy organizując tego typu inicjatywy, czyli wyjście poza bramy sanktuarium, ma ojciec jakąś taką obawę w sercu? Nie. Ze względu na obecność muzułmanów czy innego typu? Nie, wręcz przeciwnie. Nie, dosyć pozytywnie nas odbierają. Jest ten dystans, postrzegani jesteśmy jako inowiercy, ale Bofa, jak już tam zaznaczyłem, jest naznaczona pielgrzymko. I te tysiące pielgrzymów, którzy tutaj co rok przyjeżdżają, sprawia to, że ludzie są przyzwyczajeni do dużej grupy chrześcijan. Spójrzcie, ilu wiernych. La Croix. I tutaj mamy piękny obrazek zderzenia dwóch kultur, ligi kultur. Jak najbardziej tak można to ująć. In the midst of my pride and rebellion, His love wouldn't give up the chase. In each breath that I breathe. Mówię do ojca Marka, że pielgrzymka robi wrażenie. Ilu wiernych? Robi, nie, parafia. 800 wiernych. I jest tutaj liczba wiernych, która pielgrzymuje, jest spora. To cieszy. Pozostali mieszkańcy z takim dużym zainteresowaniem obserwują pielgrzymkę i przyznam szczerze, że nie widać na ich twarzach takich negatywnych emocji. Jest bardziej zainteresowanie, troszkę niekiedy zdziwienie, innym razem zaskoczenie, taka chęć zrozumienia, ale widać, że żyją bardzo blisko siebie, no i jest ta synergia, to połączenie społeczne. Ojcze Marku, czy tylko ja mam takie wrażenie, że chrześcijanie są nieco lepiej usytuowani w społeczności? Mówię tak ekonomicznie. Czy to tylko jest takie złudne? Złudne, nie sądzę.
chyba nawet wręcz przeciwnie. Oni są w większości i czasami no... Dyskryminacja? Dyskryminacja, może być tak. Tutaj może tak nie, ale w innych regionach, gdzie ten procent jest jeszcze większy, muzułmanów, z tego co wiem, chrześcijanie czasami no, mają problem w znalezieniu pracy zdecydowanie trudniej niż muzułmanie. Też słyszałem od chłopaków, od harcerzy, że jak szukają na przykład w Konakry mieszkania, no to nie chcą chrześcijanom wynająć. Tak, bywa niestety. Generalnie jest dobrze, ale no, zdarzają się sytuacje takie, że jest ta dyskryminacja. Muszę przyznać jedno i to bardzo otwarcie. Jest to moja pierwsza pielgrzymka podróży od 10 lat. Mówię w podróży, bo jako osoba prawosławna pochodząca z Podlasia wielokrotnie brałem udział w pielgrzymkach na Świętą Górę Grabarkę. Ważne miejsce dla chrześcijan, ważne miejsce dla dokładnie prawosławnych, które zrzesza nie tylko prawosławnych, ale również katolików i przeróżne inne religie. Bardzo ciekawa historia, polecam zgłębić i polecam ogólnie odwiedzić, będąc na Podlasiu. Jeśli chcecie poczytać więcej o Grabarce, to zapraszam na bloga jaktodaleko.pl. Tam znajdziecie bardzo dużo informacji o podróżowaniu po Podlasiu, no i ogólnie po świecie. Po co podnosimy skałę? W sumie, żeby nas policzyć. Żeby policzyć. Tak, żeby policzyć. Statystyka. Tak. Mądrze. Tak, najprościej. Wykorzystanie zasobów. Koszyka włoży natury, żeby ułatwić liczenie. Ekstra. I w momencie... Statystyka lokalna. Kamykami. Mon peuple, donne-nous Seigneur un cœur ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce nous. Et demanda le corps de Jésus. Alors, Cel osiągnięty. Ojcze Marku, dlaczego to miejsce jest tak ważne? Tutaj są pochowani bracia, synowie króla, którzy część swojej formacji odbyli w Dakarze, w Senegalu. Byli kształceni tam przez misjonarzy chrześcijańskich, duchaczy i gdy przyjechali tutaj, właśnie do tego miejsca, za nami była siedziba króla, tam poprosili swojego ojca, króla, żeby sprowadził misjonarzy. I raczej do rzadkości to należy, że świeccy zapraszają misjonarzy. I to oni właśnie są kolebką chrześcijaństwa w pewnym sensie, zapraszając misjonarzy. dans le rocher. Teraz wszyscy zabierają się za jedzonko i za odpoczynek. Zasłużony. A tak, bo ciemność zapada. Ciemność zapada i ostatnie pytanie. Takie, no powiedziałbym, trudne. Czy Gwinea to już dom? Misjonarz, gdzie jest, ma swój dom. Ma swój dom i wszystko robimy, by się czuć jak u siebie. Nowe wyzwanie, nowa afektacja, nowa misja. Zostawiamy Gwineę, nie zapominamy o Gwinei, ale nowy dom szukamy w nowym miejscu i myślę, to jest najlepsze, co może nam się przytrafić, jeżeli żyjemy w tym duchu. Dom jest tam, gdzie jesteśmy. Tak jest. Misja spełniona, pielgrzymka bezpiecznie dotarła. Pielgrzymka bezpiecznie dotarła.
nie chwal dnia przed zachodem słońca, będziemy się cieszyli nad ranem, ale dziękujemy Bogu, że mogliśmy przejść, modlić się w spokoju, w duchu modlitwy. Bardzo dziękuję również. W towarzystwie Tomasza. Dziękuję w imieniu też widzów za możliwość uczestnictwa. Pozdrawiam, szczęść Boże i cieszę się też, że mogłem poznać Tomasza i dzielić się różnymi informacjami, doświadczeniami. Raz Szczęść jeszcze. Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ściskam rączkę. Z Bogiem. Wszystkiego dobrego. Wszystkich pozdrawiam. Z Bogiem. Kierownik pozdrawia z Gwinei. Czołem. Witam serdecznie wszystkich nowych oglądających, jak i starych widzów na kanale. Wciąż jesteśmy w miejscowości Bufa, a dokładnie w sanktuarium największym w kraju w Gwinei, chrześcijańskim w gościnie u ojca Marka, Polaka, naszego rodaka. Idę jeszcze na śniadanko, na pogaduszki z ojcem Markiem, no i będziemy się zbierać z ojcem Markiem, tak, dokładnie słyszycie, z ojcem Markiem autostopem w kierunku stolicy. Uwaga, wchodzę. Ojcze Marku, cóż to jest za trunek? A Mówię o tym trunku. to jest... Voilà, bienvenue ici, O, chez nous. bienvenue. Zdrowie. A la santé. A la santé? Na zdrowie. C'est un jus. Palmas, wine. C'est ça. Oui, de Wi- palme. wino, On ne win, donne rien. po polsku, ojcze Marku, bo widzowie też po francusku Tak. za bardzo nie ten. Nie dodaje się niczego. No, Są osoby, które się specjalizują, wchodzą na drzewo, nacinają odpowiednio, wkładają butelki. a to palmę się nacina i po prostu... Nacina drzewo. No. Drzewo trzeba wejść na samą górę, zazwyczaj to jest dosyć wysoko. Trzeba to umiejętnie robić. I zostawiają na dzień, dwa, un jour, deux jours, ça dépend, n'est-ce pas? Oui, oui. Ça dépend quel... Dzień, dwa i Spływa. wpływa To coś tak jak woda brzozowa w Polsce. Dobrze mówię? woda brzozowa. No, że w brzozie się nawierca Tak, tak. I po prostu ta woda sobie gdzieś tam spływa, nie? Tak, ale ten trunek, co pijemy, nie dodaje się niczego. Ale on musi powstać, żeby sfermentował. Nie, od samego początku jest taki słodkawy, a z czasem nabiera mocy. Nabiera mocy. Tak, No dobrze, ale to... niestety nie ma jeszcze takiej produkcji, by konserwować. A okej. Jedynie butelki i korek Mogą pomóc na dłuższą na metę. przetrwanie. Jestem ciekaw smaku, moi drodzy. Pierwszy raz? Pierwszy raz wino palmowe. No nie, Naprawdę? tyle krajów, ponad 100 krajów i Nie pierwszy wiem raz czy ponad, Nowek. nie wiem ile, ale Seulement s'il y a les bouchons. Ça veut dire. ale słuchajcie, ale orzeźwiające, to bym powiedział trochę smakuje jak kwas z kapusty kiszonej. Jeżeli jest w lodówce, to może trwałość ma wydłużoną. Si c'est congelé, Wydłużona ça peut- trwałość, ale normalnie jak kwas z kapusty kiszonej. Jak normalnie sok z kapusty kiszonej. Mais c'est bon. Mais si tu No. blanc, plus en plus. Po polsku, ojcze Marku. Widzowie jeszcze nie Dokładnie. Jeżeli pije się, nie jest za mocne, ale z czasem ten smak jest dobry i potem jak nawet whisky czy piwo porównujesz, zdecydowanie To jest orzeźwiające. i taka ilość, powiedzmy, piwa kosztuje 10 tysięcy, a cała butelka 5 tysięcy. Bo 10 tysięcy to jest 7 zł, coś takiego, a butelka cała to wyjdzie 3,50. 3,50. cała Oczywiście, butelka. no to bez dwóch zdań. Ile taniej, Tak. i zdrowsze, I zdrowsze. przede wszystkim zdrowsze Oczywiście. i lepsze. Ale ludzie No tak. szukają rozwoju technologii i Czegoś tego wyjścia na nowego świat właśnie. i czasami przepłacą. No to co, jeszcze raz zdrówko. Jeszcze raz zdrówko. Dziękuję ogólnie za gościnę, no i co, zaraz będziemy ruszać w drogę. No tak, niestety. Ale jeszcze po drodze sobie pogadamy. Tak jest. Mieux conservé dans des bouteilles en verre. Bye bye. Allez dormir. Słuchajcie, jedziemy na wylotówkę, tu kolega mnie podrzuca. Ojciec Marek już na wylotówce, no bo tutaj nie jest tak, że wszyscy jadą razem.
Byśmy się nie zmieścili z plecakiem, więc najpierw ojciec Marek pojechał na wylotówkę i teraz ja jadę. No i będziemy razem łapać stopa. Odjedziemy razem jakieś 130 km i korzystając z tej okazji podpytam ojca Marka o realia życia tutaj. Już troszkę odejdziemy od kościoła, od tematyki kościoła i skupimy się bardziej na życiu w Gwinei. Tutaj ojciec Marek. Oui, on va plus loin. On va plus loin. Conakry. Polonais, polonais. Non parle français. Oui, moi français. Moi- Ah, padre français. Oui, mais lui, il veut pas. Oui, oui, on comprend. Non, non, on va pas faire la guerre. My tutaj z ojcem Markiem mówię, że Tape là, tu vas voir, tu vas- ogarniemy temat. I co wyszło? Co wyszło? Że tu jest zakaz zatrzymywania się samochodów osobowych. W Gwinei zakaz zatrzymywania się? Tam ci chcą zarobić. No to mówię, to może zmieńmy miejscówę. Grubsza sytuacja teraz wynikła, bo tutaj jest ojca Marka na parkingu, jak taksówkę łapiemy do Conakry i gość się przyszedł i spluł ten żandarm, nie? Ten wojskowy. No tak, no z jednej strony jego codzienność, czy zakres jego zadań, ale trochę, jak to mówią, po bandzie. Tak, przejął się w ogóle, że dokumenty, że pozwolenie, że tutaj no nie można kręcić, a tutaj no co jest sklep i co? Jest miejsce do zatrzymywania się samochodów. Ja dokładnie przepisów nie znam, no ale Tomasz, specjalista, to wie, gdzie można filmować, gdzie Nie przesadzajmy, no. gdzie nie można. No. Często są takie sytuacje, po prostu szuka się pieniędzy. Szuka się takie wyłudzenie na zasadzie na Generalnie, przetrzymanie. Tak, z takim strachem próbuje się wyłudzić trochę kasy, to bieda też sprawia. No tak, reakcje są takie. ale też trzeba zaznaczyć, że ja nigdy, tutaj szefowa wsiada, nigdy nie płacę tych im łapówek, nie? Łapówek im nie płacę. I wiecie czemu? Bo nie lubię. I wkurza mnie, jak ktoś próbuje wyciągnąć tak na chama pieniądze. No i takie to jest życie, no. Ciężko, co? To nic, damy radę. Trochę ciasnawo. No ale cieszmy się, bo zapłaciliśmy jedno miejsce więcej. Normalnie z tyłu siadają A ile by się... 4 osoby. 4 osoby, ile by się zapłaciło? No 4 dychy za osobę. A tak, jeżeli wykupujesz 2 miejsca, no to 8 dych płacisz 8. za 2 osoby. Z przodu normalnie siada, z prawej strony siadają 2 osoby. Aha, na okej. porządku dziennym. I teraz zobacz, takie trochę większe niż my, No. no to nie patrzą. No tak. Siedzą 2 prawie osoby. na skrzyni biegów No, ale poczekaj, jeszcze powiemy z tym. Przyjechał, jakaś szycha przyjechała, pogadali, zobaczyli paszport, wszystko się zgadza, bo u mnie zawsze się zgadza. I co? I tylko spojrzał, ile? 5 minut nie minęło i powiedział okej. Nie, okej, tak niezupełnie powiedział okej. No. No tutaj nie chcę sobie wlewać, ale gdy no. mnie zobaczył, tak. przyspieszenie nastąpiło. Wysłałem Tomasza samego, sądząc, że może ugra szybciej, ale trochę błąd, bo będąc 5 lat na różnych spotkaniach, Tak, tutaj. widzimy się. Ten tu szeregowy, powiedzmy, w tej hierarchii, No. może mnie za bardzo nie znać, chociaż mówi, że mnie widział, ale ten Jedyny biały ksiądz pułkownik, tutaj? No. pułkownik, który specjalnie przyjechał, jak mnie zobaczył, no to od razu, bo widzimy się często i wie, że jestem z kościoła Tak. i raczej nie powinno być Źle chyba wpisał, co? Faktycznie, no z przodu to lipa by była, ale my szczuplutcy jesteśmy. No, szczuplutcy jesteśmy z ojcem Markiem, to tutaj na tyle jeszcze jest dobrze. Jeszcze jest pani taka szczupła tutaj z prawej, to jest okej. Rozmawiamy sobie teraz z ojcem w takich mało
komfortowych warunkach, ale jak wiadomo, życie zaskakuje, no i nie ma co się tym przejmować. Odnośnie alkoholizmu tutaj w Gwinei, co by ojciec powiedział? Wczoraj chyba jakiś taki gość przyszedł na plebanie. Przyszedł na plebanie. Raczej w takim stanie są to rzadkie przypadki w Gwinei. Alkoholu piją sporo, no ale przebijamy ich ilością alkoholu i stanem, który alkohol powoduje. I tu dzielę się taką refleksją. Ogólnie spotkałem jedną siostrę zakonną, która pomaga w Polsce, która pomaga osobom uzależnionym, szczególnie alkoholikom. I po latach doświadczeń mówi tak: jeżeli chcesz pomóc alkoholikowi, wyrzuć go na ulicę. Oczywiście każdy przypadek trzeba indywidualnie rozpatrywać, bo zasada zasadą, ale człowiek jest człowiekiem z historią szczególną. Niemniej to przesłanie osoby, która ma takie doświadczenie, no trzeba przemedytować, powiedziałbym, bo się lituje i prawdopodobnie wyrządza się krzywdę temu człowiekowi, bo czuje cały czas, że może się zawiesić i skorzystać. Zastanawiam się nad takimi problemami społecznymi tutaj w Gwinei, jakie ojciec ogólnie zaobserwował przez te 5 lat. Oczywiście poza alkoholizmem, o którym przed chwilką jeszcze pogadaliśmy sobie. Przełożeństwo, jak powiedzieć, zależność matki od ojca, brak wielokrotnie kręgosłupa, bym powiedział. Moralnego? No tak mniej w tym znaczeniu. Po prostu widzę, że ze mną rozmawia osoba i przytakuje, zgadza się. Po chwili widzę ją w towarzystwie innej osoby, która ma autorytet, być może większy niż mój w danej dziedzinie i nagle zmienia stanowisko. Brakuje takiej kręgosłupa, krótko mówiąc. No. Czyli ogólnie tutaj nie ma nic na 100%. To, że ktoś ci mówi coś, nie oznacza, że dotrzyma słowa. Słowność. Tak. Słowność. To rzeczywiście obietnice i raz jeszcze, a pokrycie w działaniu no, często nie idzie w parze. Zastanawiam się, czy misjonarz w Afryce, no trzeba też wspomnieć, że ojciec ma rodzinę w Polsce, brata, siostrę, dobrze mówię? Brata i 3 siostry. I zastanawiam się, czy łatwo jest utrzymać kontakt, utrzymać relację bratersko-siostrzaną na taką odległość, bo rzadko ojciec bywa, co 3 lata, tak średnio. Dotąd, do ubiegłego roku, najczęściej dzwoniłem do mamy mniej więcej co 2 tygodnie, czasami co tydzień i od czasu do czasu siostra była obok, czy tam brat. Mama zmarła i jakoś no, nie mam tego parcia, by dzwonić do sióstr. Relacje są dobre i czasami wymieniamy wiadomości, ale jakoś tak misjonarz często jakoś siedzi w swoich zadaniach i chyba tu należałoby jakoś częściej i więcej się odzywać do najbliższych, ale mama zmarła i już rzeczywistość inna i jak na razie nie ma tych kontaktów zbyt wielu. A czy Gwinea nie uczy właśnie pielęgnowania tych relacji międzyludzkich? Bo ja chcę zaznaczyć jedno, że jak msza się kończy, jak się kończy odprawianie mszy w kościele, to ojciec wychodzi na zewnątrz, wita się czy to z młodymi parafianami, ze starszymi, pogada. Tak, no Afryka to relacje. Afrykańczyk to żyje tym na co dzień i to jakoś wchłaniamy i dzięki Bogu idziemy trochę w tym duchu.
i uczymy się. Wciąż może za mało nie wiem. Z drugiej strony no widzę, że ktoś przychodzi i raczej, żeby gadać o rzeczach nieistotnych, to jakoś naturalnie zamykam się, nie wychodzę, bo są inne, przynajmniej z mojego punktu widzenia, pilniejsze sprawy, ale i tak więcej niż kiedyś spotykam się i rozmawiam. I tak czasami biję się z myślami, czy powinienem bardziej z nimi, czy poszczególne zadania jakoś na nich się koncentrować. Ja to przyciągam ojcu Markowi same kłopoty, bo znowu nas zatrzymali i znowu gdzieś tam próbowali trochę oskubać, co? Próbowali, trochę czekali. Próbowali. I trochę tym razem pomógł język susu miejscowy. Po 50 parę lat i zacząłem się uczyć nowego języka. Ciężko, no ale coś tam już potrafię wydusić. Jak pan, czyli na białego, który włada Susu, no tak już inaczej patrzyli. I myślę, udało się nam nieco szybciej odzyskać dokumenty i ale ruszyć w drogę. to zatrzymanie to na takiej zasadzie, jakby prezydenci jechali i wielkie już wzniesienie, bo coś tu się dzieje. Kurczę, no biali, no o co chodzi? Ale co tu ukryć, jak już stwierdziliśmy to, jesteśmy w czasie ich postu Ramadan i wieczorami trzeba dobrze zjeść, wypić jakiś sok, może coś innego, nie wiem. No i potrzeba kasy. Być może nie tylko dla szefa, ale dla innych, być może rodzina się dopomina i jak się widzi taki kąsek w postaci dwóch białych, no to trzeba ugryźć. Najlepiej jak można. No tym razem mi się nie udało. Wędka, spławik. Tak. Takie życie w podróży, no. Ale pamiętamy, łapówek nie dajemy. Jak dotąd ja nigdy nie mówię nigdy, bo czasami możemy się znaleźć w takich okolicznościach, że ta zasada może pęknąć. Także raczej też nie daje, ale już się zdarzyło. Raczej też nie daje. Nie daje, ale zdarzyło się. Posmarowane już było. Zdarzyło się, muszę przyznać. I z drugiej strony, no dobra, ma też rodzinę, nie wiem, nie żebym szukał jakichś przekrętów, no ale rzeczywistość czasami tak się pisze i żeby być jakoś w temacie, podejmujemy wyzwanie, czy dobrze, czy źle. Może kiedyś zostanie nam to pokazane jaśniej niż obecnie. No tak. Przyznam szczerze, że no nie jest lekka ta droga. 130 km do Conakry. Ja oczywiście wcześniej wysiadam, ale ruch na drodze jest. Raz bliżej stolicy, więcej dżungli. Ojcze Marku, bardzo dziękuję za wspólny czas, dziękuję za zaproszenie i to był wartościowy czas. No, a z takim gościem, co ma ponad 100 krajów na liście. A nie wiem ile, nie wiem. To bogactwo też wielkie, także dzięki, z Bogiem, pozdrawiam wszystkich. Wszystkiego dobrego, Ojcze Marku. No, z Bogiem. Do zobaczyska w Polsce. Błądności modlitewnej z wami wszystkimi, proszę o modlitwę. No, także wiele mocy, z Bogiem. Tak jest. Słuchajcie, dobre słówko ojcowi Markowi zostawcie pod filmem i bon voyage, wszystkiego dobrego, ojcze. Również. Rozjeżdżamy się. Żebyśmy dotarli zawsze do celu. Tak jest, do celu. Na long polonaise. Ojciec Marek pojechał i tak nasze drogi się rozjechały. Aż łezka się kręci. Powiem wam, że bohaterowie programu Jak to daleko trafiają się tacy rodzinni i swoi. Ajajaj. Albo ja chyba jestem na te podróże zbyt emocjonalny. Tyle wam powiem. No. Jestem zbyt emocjonalny, jakoś to mi ciężko przychodzi żegnanie się z ludźmi. Ale na szczęście perspektywa jest taka, że możemy się spotkać z ojcem Markiem, jak będzie w Polsce. Więc super.